tym filmie zobaczycie prezentację drona za około 600 zł z kamerą umieszczoną na trzyosiowym gimbalu. Zapraszam do oglądania. Dron został zamówiony w sklepie Banggood. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Dron wraz z akcesoriami znajduje się w poręcznej torbie. Kontroler wykonany jest z dobrych materiałów i posiada duży czytelny ekran. Przycisk włącz-wyłącz GPS. Przycisk kalibracji żyroskopu. Włączenie trybu bezgłowego, czyli poruszanie się według ruchów joysticka, niezależnie od położenia przodu drona. Start, lądowanie jednym przyciskiem. Wymuszenie lądowania z powrotem do miejsca startu. Krótkie naciśnięcie, wykonanie zdjęcia. Dłuższe, rozpoczęcie nagrywania. Pokrętło regulacji prędkości, a tym pokrętem regulujemy ustawienie kamery góra-dół. Kontroler ma wbudowany akumulator, ładujemy go poprzez standardowe złącze micro USB. Drona możemy kupić z jedną, dwoma lub trzema bateriami. Pojemność baterii to 3000 mAh. Wygląd drona sprawia dobre wrażenie. Wykonany jest z dobrych jakościowo materiałów. Pod osłonką znajdziemy kamerę umieszczoną na trzyosiowym gimbalu. Wideo z tej kamery jest jakości Full HD 1920 na 1080, a zdjęcia są o wymiarach 3840 x 2160. Po włączeniu drona o stanie baterii informuje nas 4-stopniowy wskaźnik LED. W pudełku znajdują się dwie instrukcje, jedna drona, a druga aplikacji. Mamy też przewód do ładowania oraz 8 zapasowych śmigieł i śrub, a także śrubokręt. Od tej ceny, którą tu widzicie, możecie uzyskać jeszcze 10% rabatu po wpisaniu kodu rabatowego, który umieszczę w opisie pod filmem.
Dron waży ponad 250 gramów i zgodnie z przepisami trzeba się zarejestrować jako operator oraz zdać egzamin na pilota. Po dopełnieniu tych formalności zgłaszamy chęć lotu w aplikacji Drone Radar i możemy latać. Aplikacja do obsługi tego drona na smartfona nazywa się RC GPS. Mamy tu wiele funkcji, które możemy wykorzystać podczas lotu. Ponieważ dron nie posiada karty SD do nagrywania filmów i zdjęć, te trzeba nagrywać na smartfonie i aby jakość tych filmów i zdjęć była dobra, musi być odpowiednio wysokiej klasy telefon z dobrym procesorem. Ja w tym filmie użyłem Samsunga A70. Dronem bardzo dobrze się steruje, jest szybki i zwrotny. W tym filmie widzicie nagrania z paru dni. Żaden z tych dni nie był bezwieczny. Czasami wiatr był bardzo silny. Mimo tego dron w powietrzu zachowywał się w miarę stabilnie. Do sterowania dronem możemy wykorzystać wiele specjalnych funkcji, które oferuje aplikacja. Są to oddalenie po skosie, okrążanie według punktu środkowego, śledzenie, lot między punktami na mapie, funkcja trójwymiarowości VR, wywoływanie zdjęć i filmów za pomocą gestów. Za pomocą pada możemy sterować dronem na odległość do 1200 metrów. Mnie udało się odlecieć na odległość 700 metrów. Dalej nie leciałem, ponieważ straciłem go z pola widzenia. A zgodnie z przepisami pilot drona, wykonując operację w kategorii otwartej, powinien utrzymywać drona przez cały czas w zasięgu widoczności wzrokowej. Zasięg Wi-Fi w połączeniu ze smartfonem to około 300 metrów. Z tym, że zależy tutaj dużo od klasy smartfona oraz ukształtowania terenu. Obraz wideo z tej kamery nie jest może idealny, ale jest w miarę stabilny i można już swobodnie latać, oglądając teren z lotu ptaka. Zdjęcia są lepsze, ale jak powiedziałem wcześniej, ponieważ nie mamy tutaj karty SD umieszczonej w dronie, to dużo zależy od rodzaju smartfona i jego procesora. Chciałem zaznaczyć też, że podczas robienia materiałów do tego filmu, w każdym z tych dni, gdzie były wykonywane te zdjęcia, dość mocno wiało. Czas lotu na w pełni naładowanej baterii to od 20 do 35 minut. Jeżeli utracimy kontrolę nad sterowaniem dronem, to powróci on automatycznie na miejsce startu. Stanie się też tak, gdy bateria spadnie poniżej 25%. Czy warto go kupić? Ocencie sami.
Powiem szczerze, że oczekiwałem po tym trójosiowym gimbalu lepszej jakości wideo. Ale frajda z latania tym dronem jest spora. Dziękuję za uwagę.